Dzień dobry, to znowu ja, Katarzyna, i witam Was na kanale To Ci Ziółko. A dzisiejszy film poświęcony będzie roślinie, która kiedyś była często stosowana, a dzisiaj już jest trochę jakby zapomniana. O wdzięcznych nazwach: bociani nosek, żurawi nosek albo pychawiec. Czy już wiecie, co to jest? To jest bodziszek, a ściślej mówiąc jeden z gatunków bodziszka, czyli bodziszek cuchnący. Więc jeżeli ta tematyka Was interesuje, to serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. I na początku chciałam jeszcze powiedzieć, że jeżeli chcielibyście wspomóc kanał To Ci Ziółko, to proszę subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo to wszystko pozwala na większe zasięgi i na szerzenie się wiedzy fitoterapeutycznej, bo to jest po prostu ważne, żeby coraz więcej ludzi o ziołach wiedziało i z ziół korzystało. A jeżeli chcielibyście podarować grosik na wsparcie naszego kanału i na przykład postawić mi, czy umówić się ze mną na wirtualną kawę, za co Wam z serca dziękuję, to wszystkie linki do wsparcia zamieszczam w opisie filmu. A my już wracamy do dzisiejszego bohatera. Znowu mucha. A ponieważ jesteśmy w tym lesie, w którym ludzi zjadają muchy i komary, to bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Widzicie do lisia? No, on tam właśnie jest. Słuchajcie, bodziszek cuchnący, czyli Geranium robertianum, inaczej Geranium świętego Roberta, to jest roślina z rodziny bodziszkowatych. No kto by pomyślał, prawda? Roślina dwuletnia, która rośnie w Europie, rośnie w... Co ten dolar tam robi? Coś go gryzie chyba. Rośnie w Afryce, rośnie w Azji, w Polsce jest wszędobylska i bardzo popularna. Występuje w lasach, występuje w zaroślach, generalnie lubi takie gleby bogate w azot, a więc gleby próchnicze, tak jak właśnie w lasach są, i kwitnie kiedy? Kwitnie od maja do września, do października, więc mamy sporo czasu, żeby się na nią zaczaić. Na pewno ją widzieliście już i na pewno ją Dolciu, no chodź! I na pewno ją znacie, ale gdybyście mieli jakieś wątpliwości, to zbliżymy się do niej i ja opowiem Wam teraz o tych cechach morfologicznych bodziszka cuchnącego. Bardzo proszę, oto on. W całej swojej okazałości to jest roślina, która osiąga wysokość do 40 cm. No tutaj akurat tyle nie ma, ale bywa. Więc nie jest to jakaś znowu szalona wysokość. Łodygę ma gęsto rozgałęzioną, jak widzicie, pokrytą drobnymi włoskami. Nie wiem, czy to będzie widać. O, bardzo dobrze widać, pokryta drobnymi włoskami i takiego bodziszka jest bardzo stosunkowo łatwo złamać. Niektórych roślin nie można tak łatwo przełamać, a jego akurat się bardzo łatwo zrywa. Liście, jak widzimy, są długo-ogonkowe, naprzeciwległe. Jakbyśmy na nie patrzyli, to one w zarysie tworzą taki kształt, który stał się pierwowzorem karcianego trefla. Niektórzy mówią, że trójkąt, niektórzy właśnie, że karciany trefl. To one tak wyglądają i są podwójnie pierzasto-sieczne. Pierzasty liść to jest taki, gdzie od nerwu głównego odchodzą w prawo i w lewo liście. I tak ma na przykład czarny bez, kojarzycie, prawda? Ale jeżeli każdy z tych odchodzących listków jest też pierzasty, tak jak tutaj, tak, to mamy do czynienia z liściem podwójnie pierzastym. A sieczne to są takie liście, gdzie liść jest wcięty i dochodzi prawie do nerwu głównego. Jak tutaj widzicie, te liście są powcinane, tak? I to są właśnie podwójnie pierzasto-sieczne liście. No okej, liście mamy załatwione. Teraz kwiaty. Kwiaty bodziszka są niewielkie, ale piękne za to, prawda? O średnicy około 1 cm.
w takim blado-różowym czy różowo-fioletowym kolorze. I zazwyczaj są tak po 2 kwiatki, o, po 2 kwiatki, tutaj będzie po prawej stronie też następny, wyrastają z jednego miejsca. Słucham, Dolarku. Co byś chciał powiedzieć o Bodziszku? No słucham, Dolarku. Ty byś powiedział, gdybyś umiał mówić, bo ty jesteś mądrym pieskiem. No dobrze, mówimy dalej. A dlaczego Bodziszek nazywany jest cuchnącym? No dlatego, że tak specyficznie bieda... Dociu! Dobra. Dlatego, że on tak specyficznie biedak pachnie. Ale to przecież nie jego wina. A mi się tak zapach Bodziszka i tak podoba. Jak mniemam, kojarzycie Bodziszka, dokładnie wiecie, jak ta roślina wygląda. Idziemy sobie dalej, żeby się Dolarek nie niecierpliwił. Znajdziemy na pewno jakieś jeszcze Bodziszki po drodze, to jeszcze się nad nimi pochylimy. A ja powiem Wam, jakie związki czynne są w Bodziszku, bo w Bodziszku jest dużo garbników, bo nawet do 10-15%, więc to jest sporo, ale są oczywiście też flawonoidy, są kwasy fenolowe, takie jak na przykład kwas ferulowy, który nie dość, że nawilża, to jeszcze nam likwiduje przebarwienia. Dlatego Bodziszek, o czym będę jeszcze mówiła, jest taki dobry dla naszej skóry również w aspekcie kosmetycznym. Ma też gorycze. Jedną z takich goryczy jest geranina, czyli zobaczcie znowu to, o czym często mówię, że nazwy związków czynnych jakby identyfikujemy po nazwach gatunkowych, czy pochodzą z nazw, czy odwrotnie, no tego nie wie nikt. Ale, no może ktoś wie, ale ja akurat nie wiem, bo się nad tym nie zastanawiałam. Co jeszcze posiada? Jeszcze ma w sobie witaminę C, kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, olejki eteryczne, więc sporo tych związków czynnych Bodziszek w sobie ma. Chcecie posłuchać lasu popołudniową porą? Super, nie? Uwielbiam. No dobra, to przerywając tę piękną ptasią muzykę, ja Wam powiem dalej, że w związku z obecnością, idę tak tutaj, żebyście zobaczyli, jaki my tu mamy dobrostan. Apteka, cała apteka i może na jakiegoś Bodziszka natrafimy. Są miejsca, gdzie jest go więcej, są miejsca, gdzie jest go mniej. Ale z obecnością tych związków czynnych wiąże się też działanie Bodziszka, bo ma on w sobie, jak wspominałam, flawonoidy. Flawonoidy to są takie związki, które są odpowiedzialne między innymi za działanie przeciwzapalne. I takie to działanie ma nasz Bodziszek. Czekajcie, ja muszę go znaleźć i sobie popatrzycie na Bodziszka, a nie na to zielsko tutaj. No ale zobaczcie, ile tego wszystkiego. Cud, to jest po prostu cud. No i proszę, spotkaliśmy takiego małego delikwenta tutaj też. Czyli tak jak mówiłam, ma działanie przeciwzapalne. I to we wszelkiego rodzaju stanach zapalnych możemy go stosować. Od oczu począwszy, czyli zapalenia spojówek, pieczenia czy łzawienia oczu, po stany zapalne, na przykład żołądka, stany zapalne jelit i wiążące się z tym bóle, stany zapalne wątroby, układu moczowego, nerek, aż po, no dalej, aż po stany zapalne układu płciowego, który w zasadzie jest z układem moczowym połączony i tworzy układ moczowo-płciowy i często jest rozpatrywany łącznie, tak? Bo kiedy mamy stany zapalne tych narządów płciowych, na przykład też świąt odbytu, nawet hemoroidy, to również tutaj możemy stosować nasiadówki z Bodziszka, możemy stosować lewatywy z odwaru z tego ziela albo robione takie globulki bodziszkowe. Bodziszek działa też ochronnie na nasze hepatocyty, czyli te komórki, z których zbudowana jest nasza wątroba, ale też działa ochronnie na nerki, działa też przeciwwysiękowo, działa antyseptycznie, działa ściągająco. Ten wachlarz działania Bodziszka jest naprawdę imponujący. O, tutaj jest go sporo, jak widzicie.
Bodziszek działa też, jeżeli mamy na przykład biegunkę, to możemy się nim wspomagać. Kiedyś właśnie się tak nim wspomagano w tych wszelkich stanach związanych z problemami z układem też trawiennym, ale też działa przeciwkrwotocznie, więc we wspomnianych już przeze mnie hemoroidach też może nam przynieść ulgę i będzie nam wspomagał czy wspierał leczenie. I działa wreszcie, co jest obecnie już przedmiotem wnikliwych badań, działa antyoksydacyjnie, czyli walczy z wolnymi rodnikami w naszym organizmie, które degradują nam komórki i są przyczyną wielu chorób w naszym organizmie. I wreszcie wielką nadzieją jest bodziszek w chorobach nowotworowych. I w tym kierunku też prowadzone są badania na wyciągach alkoholowych z bodziszka. Badania, które mają potwierdzić również jego, teraz wejdę w kałużę, również jego przeciwnowotworowe działanie. Wspomniałam o tej nalewce, bo właśnie tak możemy przetwarzać bodziszka, ale możemy go przetwarzać też w inny sposób. Możemy robić oprócz nalewek maceraty, możemy robić octy, tak jak z wielu roślin to robimy, ale moim zdaniem najlepiej sprawdzą się tutaj w przypadku bodziszka napary i hydrolaty. Dlatego między innymi, że bodziszek doskonale działa nie tylko wewnątrz naszego organizmu, ale też świetnie działa bodziszek na naszą skórę. I tutaj wszelkiego rodzaju owrzodzenia, trudno gojące się rany możemy leczyć bodziszkiem, bo no nie tylko działa pięknie kosmetycznie ze względu na ten kwas ferulowy, o którym mówiłam, ale też działa na choroby skóry, tak? Ma działanie przeciwłojotokowe, więc tak naprawdę sprawdzi się nie tylko do przemywania skóry problematycznej, ale na przykład również do płukania włosów, kiedy mamy problemy z nadmierną produkcją łoju w tej części naszego ciała. Natomiast jeżeli chodzi o hydrolat z bodziszka, to możemy go wykorzystywać i możemy się nim posiłkować wtedy, kiedy wykonujemy sobie maseczkę do oczyszczania twarzy właśnie do skóry łojotokowej, skóry problematycznej z glinki. Kto ma w domu nastolatka z problemami, to może sobie to wypróbować, ale też wie, że glinka, zwłaszcza zielona, bo ona ma najlepsze właściwości oczyszczające, ma też zbawienny wpływ na skórę problematyczną. I teraz jak robimy taką maseczkę? Zazwyczaj do tej glinki dodajemy wodę, mieszamy z wodą i nakładamy na twarz. Nie róbmy tak. Wymieszajmy tę glinkę z hydrolatem bodziszkowym właśnie. A obok miejmy jeszcze w atomizerze, w buteleczce trochę tego hydrolatu albo naparu, bo to możemy i to zrobić, tak? Bo wiemy też, że co to za bu? Bo wiemy, że taka maseczka z glinki nałożona na twarz, ona nie może wyschnąć. Pamiętajcie o tym, nie może wyschnąć. Dlatego, że wtedy ona nam przesuszy skórę. Ona musi być cały czas wilgotna, więc to 20 minut, które my trzymamy taką maseczkę, cały czas musimy ją zwilżać, żeby nie była sucha, cały czas pozostawała mokra i teraz pada i to jak zaczyna padać dolar, uciekamy. Chodź dolarek, bo pada. A tam nie możemy iść dalej, bo widzicie, tutaj u nas w lesie jest takie miejsce, gdzie jest napisane ostoja zwierząt. Dolarek, chodź. I my już tutaj dalej nie idziemy. Idziemy sobie z powrotem i inną ścieżką pójdziemy. Chodź. Ale leje. No dobra, uciekamy. Czy wy słyszycie cały czas takie buczenie z oddali? Jakby jakiś alarm? Czy coś, nie wiem co jest. Może coś się stało. Dobra, dopowiemy Wam jeszcze o tych naparach, bo ja wrócę do naparu i taki napar możemy sobie robić zalewając łyżkę ziela szklanką wody i pijąc. Możemy nawet do 3 szklanek dziennie takiego naparu wypić, a jeszcze silniejsze działanie, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy ten napar czy ten płyn bodziszkowy, bo to już nie będzie napar, bo to będzie odwar. Jeżeli chcemy go wykorzystać na przykład do smarowania skóry czy miejsc zmienionych chorych,
to róbmy sobie wtedy odwar, czyli 2 łyżki ziela, zalejmy szklanką wody i pogotujmy jeszcze 15 do 20 minut i wtedy, na małym ogniu oczywiście, i wtedy taki stosujmy odwar. Odwar różni się od naparu tym, przypominam, że napar to jest zalanie gorącą wodą, a odwar to jest zalanie gorącą wodą materiału roślinnego i potem jeszcze chwilę go pogotowanie. Natomiast jeśli chodzi o te choroby nowotworowe, to owszem, prowadzone są badania na nalewce, ale my możemy sobie zrobić taką terapię również bodziszkiem i naparem i odwarem z bodziszka i wtedy bierzmy 3 albo 4 nawet łyżki ziela, zalejmy to szklanką wody, pogotujmy 10-15 minut, odstawmy na pół godziny jeszcze do naciągnięcia i potem pijmy też nawet do 3 szklanek dziennie. Wtedy będzie miało silne działanie w kierunku też walki z nowotworem, no bo w tym momencie trzeba zintensyfikować jakby działanie roślin na nasz organizm, kiedy chcemy taką chorobę jak nowotwór przegnać. Słyszycie, jak pada? A jeżeli mamy jakąś poważną chorobę skóry, na przykład owrzodzenia czy jakieś naprawdę poważne zmiany, to możemy zmiksować sobie ziele bodziszka z jakimś nośnikiem, na przykład olejem kokosowym albo z innym tłuszczem, olejem powiedzmy kaczym, tak? Bo sadła borsuczego Wam nie proponuję, bo chyba trudno jest dostępne. Albo na przykład z wazeliną, albo jak podaje dr Różański z tranem. I wtedy takie miejsca zmienione możemy smarować 1 do 2 razy dziennie tą zrobioną przez nas samodzielnie maścią. Bo do leczenia ran bodziszek był wykorzystywany również w tej dawnej medycynie. Mówiłam Wam, że leczono nim biegunki, ale też właśnie rany, hamowano krwotoki, leczono nim czerwonkę, hemoroidy, a podobno nawet przy długotrwałym stosowaniu może nam wyleczyć bielactwo. Ale uważajcie dalej, bodziszek był też elementem rytuałów czy magicznych zaklęć. I te kwiaty bodziszka stosowano w czarach mających chronić miłość. Poza tym chronił też przed klątwami, przed zawiścią, przed urokiem, przed tak zwanym złym okiem. Wtedy noszono bodziszka przy sobie w woreczku albo okadzano się dymem ze spalanego zioła. Miał również chronić przed wszelkimi chorobami. Więc to jest taki mały bohater, który ochroni nas przed złem. I to nie tylko magicznie, ale jak widzicie, po tych wszystkich dobroczynnych związkach, które w sobie ma i po tym całym cudownym działaniu, które bodziszek w sobie niesie, może nas ochronić również przed takim złem, jakim jest choroba. I na koniec jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że rodzaj bodziszek liczy prawie 450 gatunków, więc możemy tego bodziszka szukać najróżniejszego. Ja natknęłam się tutaj jeszcze na bodziszka korzeniastego, który już nie kwitnie. Kwitł, ale już przekwitł, jakby tak. Ale on ma podobne właściwości. Cały rodzaj geranium, bo to jest właśnie bodziszek geranium, ma podobne właściwości, więc jakiegokolwiek bodziszka znajdziemy, to on i tak przyniesie nam dużo szczęścia, bo przyniesie nam zdrowie, a przecież to zdrowie jest największym szczęściem. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękujemy za to nasze spotkanie dzisiejsze. My teraz z Dolarkiem ruszamy do babci Emilki, bo babcia Emilka ma dzisiaj urodziny. A Was ściskamy bardzo mocno i do następnego razu. Pa, pa.